Cześć, jeżeli parzona kawa w ekspresie wylatuje nierówno z wylewki, z jednej dziurki więcej, z drugiej mniej, o właśnie tu widać, to znaczy, że mamy zapchaną, zanieczyszczoną wylewkę, którą należy wyczyścić. Ona znajduje się w tym miejscu, w dolnej części ekspresu. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić na przykładzie ekspresu Philips NL9206AD. Aby to zrobić, podważamy zewnętrzną część wylewki wkrętakiem płaskim z obu stron. Już nawet teraz widać zanieczyszczenie wnętrza wylewki, ale to jest nic do tego, co pokażę Wam za chwilę w dalszej części filmu. Wkrętakiem Torx T10 wykręcam dwa wkręty. Warto nadmienić, że najważniejsza część wylewki, zespół dozownika wylewki, znajduje się we wnętrzu ekspresu i dostęp możliwy jest dopiero po rozkręceniu większej części obudowy zewnętrznej urządzenia. I ja pokażę Wam, jak to zrobić. Dopiero wtedy po rozkręceniu wylewki można ją wyczyścić. A wkrętakiem Torx T8 wykręcam dolny, środkowy wkręt. Oczywiście pamiętajcie o tym, aby nie pominąć tego wkrętu przy demontażu, bo wtedy może dojść do uszkodzenia obudowy. A oto ozdobne listewki ekspresu, które należy zdjąć, ponieważ pod nimi ukryte są wkręty do demontażu. Przy pomocy plastikowych podważaczy postaram się to wszystko zdemontować. Zobaczcie, jak to robię. Nie śpieszcie się, bo może te listewki ozdobne bardzo szybko w prosty sposób połamać. Pod spodem są zatrzaski, które należy powoli poodpinać. Powoli, ostrożnie i to powinno się udać. Zobaczcie, to są właśnie te zatrzaski, które są z tyłu widoczne po odwróceniu tej listewki. A to jest jeden z ukrytych wkrętów i taki sam jest umieszczony po drugiej stronie, ale najpierw należy zdemontować tą drugą listewkę ozdobną. I ja to teraz zrobię. O, gotowe. Jeszcze raz spójrzmy na listewki ozdobne z obu stron. Wykręcam te wkręty wkrętakiem Torx T10. Podważam zatrzaski i demontuję obudowę. Podnosimy tę część do góry. I teraz ostrożnie, aby nie uszkodzić wyświetlacza. I dalej wkrętakiem Torx T10 wykręcam kolejne wkręty. Można teraz odłączyć taśmę elektroniki i wyjąć całą elektronikę wraz z wyświetlaczem. To jest wszystko delikatne, warto to odłożyć w miejsce bezpieczne. A oto kolejne wkręty do wykręcenia w obudowie.
Tak samo są umieszczone wkręty z drugiej strony. Wkrętakiem Torx T20 odkręcę osłonę młynka. Wkrętakiem Torx T10 wykręcę poszczególne wkręty. Warto jeszcze odkurzyć wnętrze z pozostałości kawy. Podważam tą część wkrętakiem i wyciągam. Oraz odpinam spinkę blokującą wężyk. Może teraz zdjąć obudowę oraz odłączyć wężyk wodny i złącze elektryczne. Krótkie spojrzenie na wnętrze ekspresu wygląda całkiem przyzwoicie. A teraz można odkręcić wkręt mocujący wylewkę wewnętrzną. A oto cała wewnętrzna wylewka dozownik. Trzeba to jeszcze otworzyć, aby dostać się do wnętrza. Tu są zatrzaski po obu stronach. Należy je ostrożnie podważyć, aby zatrzasków nie połamać. Następnie obudowę otworzyć. Można również użyć plastikowego podważacza. Wskazane jest, aby regularnie odtłuszczać ekspres w odstępach czasu, jakie zaleca producent urządzenia. Nie dopuścimy wtedy do zalegania złogów tłustej kawy. Te osady zgromadzone w środku blokują przepływ kawy w trakcie jej parzenia. Jak sami widzicie, trochę tych zanieczyszczeń tu się nazbierało. Czyszczenie już samej wylewki nie jest skomplikowane, ale dostać się do niej to jest właśnie całe wyzwanie. To znaczy, najpierw trzeba wszystkie części ekspresu porozkręcać, żeby to wszystko można było po kolei powyciągać. Zobaczmy jeszcze, jak to z bliska wygląda. Po wstępnym wyczyszczeniu to trzeba jeszcze wszystko dokładnie umyć, ale jeszcze zanim to zrobię, zdemontuję część krótca, który jest załączony do wylewki. Jego też trzeba wyczyścić. Teraz umyję te części, a Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jak już jest wszystko rozkręcone, wyczyszczę jeszcze wnętrze obudowy. Dodam, że dobrze przemyślana jest ta konstrukcja ekspresu. Można to wszystko porozkręcać i nie stanowi to większego problemu.
Tak to wygląda, warto umyć. Pod spodem obejrzę jeszcze stan techniczny układu napędowego bloku zaparzającego. Wkrętakiem Torx T10 wykręcam poszczególne wkręty. I kolejne wkręty. Po ich wykręceniu będzie można wyjąć tą część. Tak wygląda obudowa, a pod spodem jest umieszczony napęd bloku zaparzającego. Ponieważ koła przekładni pracują z dużym obciążeniem, ja pozwolę sobie przesmarować ten zespół napędowy smarem technicznym białym o symbolu OKS 470. Tego smaru powinno teraz wystarczyć. W dalszej kolejności zakładam obudowę. Zdemontowane części dobrze jest starannie umyć. A teraz składam cały ekspres w odwrotnej kolejności do demontażu. I dalej wkręcam kolejne wkręty. Jak przy demontażu wypadnie Wam ta część, to teraz zobaczcie, gdzie ją włożyć. O, właśnie w to miejsce. Jest to osłona przewodów elektrycznych. A to kółeczko umieszczam tutaj. Teraz czas na montaż krótca z wężykiem wylewki. Zobaczcie jeszcze z bliska, z jakich części składowych składa się ekspres. Jak wszystko jest czyste, trzeba teraz złożyć w całość wylewkę. Właśnie te otwory często zatykają się osadami sparzonej kawy. Dlatego warto sprawdzić ich czystość, czyli drożność.
Teraz zostaje tylko zapiąć te zatrzaski po obu stronach, tak żeby ta cała wylewka była już kompletnie złożona. To są te zatrzaski. Również w tym miejscu. Zaciskamy, dopinamy i to jest wszystko. A drzwi obudowy zakładamy od góry do dołu. Tam takie są wycięcia, powinno wszystko pasować. Kolejny krok montażu to wylewka i przykręcamy ją wkrętem w tym miejscu. Jeszcze dokręcę młynek i zakładam górną obudowę. Przy zakładaniu obudowy pamiętajcie o podpięciu wężyka w tym miejscu do zbiornika, żeby dobrze dopasować. Ten z prawej strony, ten po lewej nie, absolutnie nie. Zapinamy złącze elektryczne. Trzeba sprawdzić, czy obudowa dobrze usiadła, ze wszystkich stron jest ok. Teraz przekładam taśmę złącza elektrycznego. Jeszcze osadzę zakrętu regulacji młynka i przykręcam wkręty. Teraz uwaga, przy montażu zwróćcie uwagę, czy tam w tym miejscu do młynka nic nie wpadło, bo to jest bardzo istotna rzecz, żeby nie wykruszyć żaren młynka. I kolejne wkręty. Teraz wkręty z przodu w następującej kolejności. Teraz smarowanie uszczelek z smarem OKS 1110. Wygodnie jest ten wężyk przytrzymać szczypcami, aby nie sprężynował, i założyć uszczelkę oraz dopiąć zapinkę. Sprawdzić koniecznie, czy zapinka dobrze trzyma. W tym kierunku dopinamy kruciec wylotu gorącej wody. Tam są zatrzaski i już się trzyma. A teraz elektronika. Umieszczamy ostrożnie, tam są również zatrzaski. Zobaczcie, jak to wygląda i jak to się zapina.
Zwróćcie jeszcze uwagę na nałożenie taśmy elektrycznej. Tak ją układamy i starannie zapinamy złącze. Teraz można założyć przednią obudowę. Po obu stronach posiada ona zatrzaski plastikowe. Kolejne wkręty w tych miejscach. Kolejny przycisk i osłonę wyświetlacza. A teraz uwaga, moment kluczowy. Ta osłona posiada zatrzaski u góry i po obu stronach. Należy zapinać ją od góry do dołu. Właśnie w ten sposób. Po zamontowaniu zwróćcie uwagę, aby nie było szczelin po obu stronach tej obudowy i aby prawidłowo był osadzony przycisk zasilania. I dalej kolejne wkręty. Jeszcze smarowanie gniazda i uszczelek. Kolejne dwa wkręty i część będzie przykręcona, czyli zawór zdawczy. Teraz przykręcam osłonę. Jednocześnie informuję Was, że przydatne linki umieściłem w opisie filmu. Są to linki techniczne, które mogą się przydać. Przy wkładaniu bloku zaparzającego pamiętajcie, aby te strzałki umieścić na wprost siebie. Wtedy będzie można bez problemu włożyć blok zaparzający do wnętrza ekspresu. Zanim założę te ozdobne, niklowane listewki po obu stronach ekspresu, przetestuję, czy działa ekspres. Słuchajcie, jest ok. Woda wylatuje po obu stronach z wylewki jednakowo, czyli czyszczenie udało się. Sprawdzę jeszcze drożność wylewki przy parzonej kawie. Jak widać, z kawą również jest ok. Jeżeli macie problemy z wylewką i gdy parzona kawa źle wylatuje, nierówno wylatuje, w razie problemów polecam Wam taką operację czyszczenia zrobić. Teraz założę listewki ozdobne. Zakładamy je od góry do dołu. Starannie, ostrożnie, żeby nie połamać zatrzasków. To powinno się dobrze zrobić. Jedna i druga listewka musi równo przylegać. Teraz założę tą z prawej strony. Jeszcze moment i będzie gotowe. Słuchajcie, na tym będę kończył mój film. Myślę, że pomogłem Wam w naprawie ekspresu. Jeżeli film jest przydatny, zapamiętajcie link do tego filmu, bo może się przydać. Polecam moje kolejne filmy, do których oglądania zapraszam. Jak film się podobał, stawiajcie łapkę w górę, za którą z góry dziękuję. Trzymajcie się, cześć!